Nie znam go. Nie wygląda nawet znajomo. Mignął mi tylko przez ułamek sekundy, a potem zniknął gdzieś w krzakach. Dobra, trzeba zmodyfikować to, co wiemy. Świat poza granicą jest jak nasz, ale nie działa tam logika i nie ma żadnych żywych stworzeń. Poza tym elegancikiem. Ciekawe, czy jest stamtąd. Czy może też skądś uciekł? Te twoje wycieczki są wyjątkowo lekkomyślne. Jeśli podstawowe zasady logiki nie działają na tamtą rzeczywistość, to nigdy nie możesz wiedzieć, czegoś po niej spodziewać. Powinnaś zacząć wreszcie kierować się zdrowym rozsądkiem. Powiedz mi, co dotychczas wynikło z mojej, jak ty to nazywasz, lekkomyślności? Nie. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda świat poza miastem i mamy jakieś teorie. Co dotychczas wynikło z twojego zdrowego rozsądku? Debil! No właśnie, nic, ale to nic interesującego. Z mojego zdrowego rozsądku wynika to, że jeszcze jakimś cudem żyjemy. Co to za życie? Debil! Ja nie chcę się z tobą kłócić. Po prostu nie chcę stracić mojej jedynej przyjaciółki. Miały już miejsce i takie sytuacje, kiedy ktoś wychodził z miasta i nie wracał. Nie chcę, żeby to stało się z tobą. Dowody? Co? Jakie są dowody, że tamta dwójka zniknęła akurat po przejściu przez granicę? Mogło stać się coś innego, tak naprawdę nie wiemy nic konkretnego na ten temat, tylko pobieżne plotki. Gdyby jeszcze ktokolwiek chciał o tym rozmawiać. Wszyscy unikają tego tematu. Tchórze. Może wyciągnę trochę zbyt daleko idący wniosek, ale to może być dowód na to, że ich zniknięcie miało związek ze światem poza granicą. Zauważyłeś, że każda myśl o przestrzeni poza miastem wzbudza dosłownie we wszystkich ten jeden specyficzny rodzaj lęku? Każdy boi się nieznanego. To znaczy, większość tych konformistów się boi. Ja do nich nie należę. Ta, zauważyłem, że jesteś wyjątkowo odważna. Nie musisz tego podkreślać po raz kolejny, co? Wracając. To zupełnie jakby jakaś siła wyższa kazała nam się bać tamtego miejsca. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych, ale kiedy ja przypominam sobie o tamtych zaginionych, to czuję się tak samo, jakbym stał przed granicą. No bo sam sobie łączysz w głowie te elementy. Nie no, przez chwilę załóżmy, że mam rację. Załóżmy, że każdy tak ma. No, może poza tobą, ale ty to w ogóle masz namieszane w głowie. Odezwał się. Więc, jeśli faktycznie każdy nawet myśląc o czymkolwiek związanym ze światem poza miastem zaczyna panikować i to samo się dzieje, kiedy ktokolwiek myśli o tych dwóch zniknięciach, to znaczy, że możliwe jest, iż te elementy są ze sobą połączone. Nic tu się z niczym nie łączy. To wszystko składasz tak, żeby pasowało pod twoje widzimisię. Zastanów się nad tym. Ja wiem, o czym mówię, David. Próbowałem rozmawiać o tym z innymi i wszystko się potwierdza. Mnie to dalej nie przekonuje. Ale kto wie, może masz rację, tylko ja jeszcze nie widzę w tym żadnej całości. A zatem, by dowiedzieć się więcej, powinnam kontynuować moje wycieczki. Nie to miałem na myśli. Nie chciałbyś poznać prawdy? Nie obchodzi mnie prawda. Od kiedy? Od kiedy zorientowałem się, że bierzesz to wszystko tak na poważnie i mogę cię stracić. No proszę. Oto zagubiony książę. No proszę. Oto Cynthia Delaney. 1325 dni i 2 godziny. Od tak dawna się nie widzieliśmy. 2,5. Pociąg odjechał za 5 druga. A przypuszczam, że nie zobaczymy się już nigdy. Po co wróciłeś do Kerdin? W Shamrock Springs nie ma miejsca dla takich jak ja. Powiedzmy, że trudno było mi się tam odnaleźć, gdy wszyscy mi bliscy zostali tutaj. Nie chcę gasić entuzjazmu, ale Fokus niewiele na swój temat pamięta. Skąd wiesz? Mam dostęp do jego pamięci długotrwałej. Pamięta, że ktoś znajomy go stamtąd wyciągnął. Pamięta, że miał współlokatora. Coś jeszcze? Pamięta swoje stare imię i kilka szczegółów wyglądu.
Ale zmieniłeś się do tego czasu. Nie poznałby cię. Może to jednak i lepiej. To wciąż ten sam ignorancki kretyn bez ambicji. Nie wie, że tu jesteś. Zerwaliśmy pokojowe stosunki. Mamy niewiele czasu. Jeśli za chwilę odzyska świadomość, wynikną z tego same szkody. Mam zamiar zostać tu jeszcze jakiś czas. Zarezerwowałam pokój na cały tydzień. Gdzie nosujesz? W hotelu na Cameron Street. A więc spotkamy się ponad rzeczywistością. Standing here so close to me. There's so much I feel that I should No proszę. say. Nie sądziłam, że spacerowanie po mieście o takich porach to coś w stylu Focusa. O ile w ogóle mówimy tu o Focusie, co? Until some other day. Dziękuję za miło spędzony czas, tak czy inaczej. Nie ma sprawy, dla mnie sama przyjemność. W tej całej sytuacji brakuje mi szczerze kogoś, kto spojrzałby na to wszystko z zewnątrz. Może nie powinniśmy żyć tylko tragediami, ale... No wiesz... Rozumiem. Więc zanim się pożegnamy, chcę tylko powiedzieć, może nie powinnam cały czas krążyć wokół tego jednego tematu, ale to ważne. Więc postanowiłam na własną rękę zająć się sprawą zaginięć. Ester, to niebezpieczne. Nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał ci przez to zrobić krzywdy. Poradzę sobie przecież. A nie takie rzeczy się robiła. Trafiłam na pewne poszlaki, które skierowały mnie w dość specyficznym kierunku. Ale to nie czas i miejsce, by o tym rozmawiać. Przyjdź do mnie jutro. Albo nie, pojutrze. Zdzwonimy się. Nie wiem, czy chcę być w to wszystko zamieszana. To twój wybór. Jednak myślę, że kto jak kto, ale akurat ty powinnaś wiedzieć. Poza tym, jeśli dojdę do końca, to trzeba to będzie gdzieś opublikować. Wiem o twoich znajomościach. Fakt 24. Nie wiem, czy powinnam to tutaj zapisywać, bo to nie ogólne stwierdzenie, tylko pojedyncza obserwacja, a raczej coś, co powiedziała mi Ester. Ale może kiedyś wyciągnę z tego jakiś wniosek. Więc, coś jest nie tak z okularami Focusa. Miedziane oprawki. To znaczy, że możemy mieć kłopoty. Może kolory oprawek okularów coś w tym świecie symbolizują? Chociaż, nie, to głupota. Albo może sama, nie wiem. Ten świat, ta rzeczywistość jest skomplikowana. Ciekawe, czy kiedykolwiek uda mi się w niej odnaleźć tak samo, jak odnajdują się w niej zwykli mieszkańcy. Zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Tu istnieje tyle konceptów, o których w życiu nie słyszałam. Ciekawe, jak będzie wyglądać moje życie tutaj, kiedy minie więcej czasu. Jak to oni mówią? Więcej miesięcy, lat. Rok to chyba długi czas. Wydaje się długi. Ciekawe, czy tu zostanę. Może wrócę? Chciałbym tu zostać. To jest przecież prawdziwy świat. Wreszcie nie żyję w iluzji. Zawsze chciałam nie żyć w iluzji i odkryć prawdę. Chociaż sama nie wiem. Skąd mogę wiedzieć, że to naprawdę jest rzeczywistość? Przecież trafiłem tu przez przypadek. Nie powinienem tyle tutaj pisać. Ten notatnik jest na fakty o rzeczywistości. Na fakty, nie moje bezsensowne przemyślenia. To jest dokument mojej podróży. Chciałabym mieć tu kogoś, z kim mogłabym szczerze o tym wszystkim porozmawiać. O świecie. I o tym, czym naprawdę jest rzeczywistość. Wiesz, Ward, im dłużej się nad tym wszystkim zastanawiam, tym bardziej przestaję w to wierzyć. Sądziłem, że nauka daje odpowiedzi na wszystko, ale nauka to nie magia. I odpowiedzi nie są zawsze takie, jakich chcemy. Dopiero teraz mi to mówisz. Sądziłem, że to oczywiste. Że już od dawna w to nie wierzysz.
Byłeś naiwnym dzieciakiem. Hej, nie nazywaj mnie dzieciakiem! Zresztą, wcale nim wtedy nie byłem. Agnes. Pewnie chciałaby cię poznać, wiesz? Zawsze chcieliśmy mieć dzieci. Powinniśmy się zbierać. Racja. Zbieraj sprzęt, idziemy. Jutro mam dużo pracy, a i tak siedzimy już tu zdecydowanie za długo. Prognozy zapowiadają na piątek bezchmurne niebo. Wtedy zostaniemy trochę dłużej, jeśli nic się nie zmieni. Fokus! Jesteś tam? Miedziane oprawki. Co? Rzeczy samej. O, dziękuję bardzo. Akurat tego szukałem. Fokus? Fokus, co z tobą jest nie tak? Jakby, z tobą zawsze jest coś nie tak, ale tym razem tak inaczej nie tak. A, Fokusa tu nie ma. To nie jest śmieszne. Przestań się tak dziwnie zachowywać. Dobrze, możesz już skończyć grać. Przyjrzałem cię na samym początku. Doskonale wiem, że przysłano cię, żeby mnie szpiegować. Co? Ale ja znalazłam się tu przez przypadek. Powiedziałem, że wiem, jakie są twoje zamiary, więc możesz skończyć to przedstawienie i rozmówimy się szczerze. I ci nie zrobię krzywdy, bo jestem kulturalny, ale wiedz, że zawsze jestem kilka kroków przed wami. Takie sztuczki na nic się zdarzą. Fokus, wytłumacz się wreszcie, co się z tobą dzieje? Powiedziałem ci właśnie, że nie jestem Fokus. To czekaj, to o to chodziło. Że kiedy Fokus zakłada okulary, staje się kimś zupełnie innym, tak? To znaczy widziałam to raz, ale... Czekaj, czy tutaj wszyscy, tak? Nie, idiotko. Albo dobrze grasz, albo naprawdę nic nie wiesz. Więc kim w końcu jesteś? Cholera jasna, przestań, powtarzam, Devi, co się... No tak, jasne, wszystko jasne, teraz i ty wiesz. Świetnie, nie mogłem się doczekać. Załóż okulary, Fokus, chcę dokończyć rozmowę. Że co, proszę, rozmowę z nim? Ale z nim nikt nie będzie rozmawiał. On nie wypowie już ani jednego słowa i osobiście tego dopilnuję. W takim razie założycie je sama. Nie, słuchaj, to tak nie działa. No to się wtedy, kiedy tak chcę, a nie wtedy, kiedy wciśniesz mi te cholerne szkło na twarz. A to tylko kostium, używaj go, żeby pokazać innym, że przejmuję kontrolę. Jeśli nie on, to może ty, Fokus, byłbyś łaskaw wyjaśnić mi, o co chodzi? Nie chcę o tym rozmawiać. Kim jest ten ktoś? Kim jest drugi Fokus? Powiedziałem, że nie chcę o tym rozmawiać i tyle. Mieszkaliśmy pod jednym dachem, a ty i tak to przede mną ukrywałeś. Fokus, to jest naprawdę dziwne. Mieszkanie jest moje, jak nie chcesz to być, to wynoś się, nic się tu nie trzyma. Ja się tłumaczyć nie będę. Nie mam na to wpływu, nie wybrałem sobie takiego życia. Jeszcze się dowiem. Kurel! O, cześć Deviri, jak ci mija dzień? W porządku? Dzięki. Właśnie skończyłam pracę. Masz może dziś wieczorem czas się gdzieś przejść? Coś pilnego? Nie, tak dla rozrywki. O, jasne, bardzo chętnie. Chociaż powiedzmy, że mam kilka pytań. Chodzi o Fokusa. Więc pogodziliście się? Nie. Powiedzmy, że jest jeszcze gorzej? A co się stało? No właśnie o tym chcę pogadać. Między innymi. Więc co takiego robiłeś właściwie wczoraj? Byliśmy z Howardem za miastem oglądać gwiazdy. Gwiazdy. Oglądać niebo w nocy. O, światełka na niebie? Tak, żartowałam, oczywiście. O, Howard się na tym zna. Patrząc na dowolne światełko na niebie, potrafi powiedzieć ci, w jakiej galaktyce się znajduje i jak daleko leży. Wiesz, zna ich nazwy i numery. No, może nie wszystkich, może przesadzam, ale wielu. Wiesz co? Chciałbym kiedyś pooglądać z wami gwiazdy. Kiedyś ci pokażę, obiecuję. Ale najlepiej widać za miastem, gdzie nie ma wielu świateł i nic nie rozjaśnia nieba. Wiesz, niedługo jak Fokus skończy egzaminy, to pojedziemy gdzieś razem. Na wycieczkę za miasto. Za miasto? Byłoby całkiem przyjemnie. Kardin jest ładny, ale czasami mam dość tych tułów. Tylko trzeba namówić Fokusa, bo bez samochodu będzie ciężko. Jeśli o to chodzi. Fokus. Pokłóciliśmy się trochę? No, z Fokusem tak bywa.
Ale to już było parę dni temu, jeszcze trochę i zapomnę. A, nie chodzi o tamto. Pokłóciliśmy się drugi raz. To o co tym razem poszło? Więc to trochę staje się skomplikowane. Wiesz, Fokus ma sporo na głowie. Domyślam się. Ja wiem, że jest ciężko, ale miej do niego cierpliwość. On to wcale nie jest tak, że nienawidzi wszystkiego i wszystkich. Zależy mu na innych, potrafi, tylko nie umie tego okazywać. Tak. Kurel, wiesz coś na temat drugiego Fokusa? A więc o to poszło. Co wiesz? Skąd ty się o tym dowiedziałaś? Najpierw ty mi odpowiedz. Przepraszam, Debbie, ale nie mogę ci nic powiedzieć, obiecałem. Sądziłam, że jesteś bardziej rozsądny. Nikt nie chce mi nic powiedzieć, a ja z Fokusem mieszkam w jednym domu, chyba zasługuję na jakiekolwiek informacje, co? Obiecałem, dobrze? Powinienem dotrzymać słowa. Zresztą, wiem tylko trochę, więc mi tylko czym mam się go bać. Biorę to za tak. Nie, to znaczy, nie wiem. Posłuchaj, David, to jest wszystko bardzo skomplikowane i naprawdę obawiam się, że jak zacznę cokolwiek, to masz to bardzo pokręcę. Oni się nie znoszą z Fokusem, Fokus mam przez niego problemy. Nie powinienem o tym wszystkim mówić. Jestem okrutny. Nie jesteś... Nieważne. Wybacz. Nie powinnam cię zmuszać, dobra. Dzięki w każdym razie za to, co powiedziałeś. Przepraszam. Nie chciałem zepsuć atmosfery, dobra? Nie szkodzi. Ciekawe, czy woda jest ciepła. Uważaj, dobrze? Te kamienie są śliskie. Jasne, uważam. Jest nagrzana, dziś było słonecznie. Chodź, Quarel, w cholerę z Fokusem, to jest bardzo płytko. Nie, dzięki, nie lubię wody. Aj, no proszę. Nie chcę. Quarel. Ej! Quarel! Ej, no przestań. Nie lubisz wody, tak? Nie lubisz wody? Przestań, mam już mokry sweter. Więc jak będziesz, to i tak nie zmoczysz się bardziej. Debbie, mówiłem, że...